Dzień dobry. Dziś pytanie podstawowe, które zadają mi wszyscy właściwie ludzie, z którymi rozmawiam, czy są moimi pacjentami, klientami, czy po prostu chcą się zwrócić z tym pytaniem do mnie, bo podejrzewają w sobie u siebie kryzys. Ile trwa kryzys? I mam zawsze ochotę odpowiedzieć, że to zależy. Tak jak mówiłam w poprzednich filmikach, czy sytuacja jest trudna, czy sytuacja jest przytłaczająca, czy sytuacja jest przygważdżająca wręcz czasem, jest to uzależnione od osoby, dlatego że kryzys jest indywidualnym przeżyciem. Nawet małej sytuacji, która dla nas jest bardzo, bardzo trudna, ale nie tylko trudna, ale też ograbiająca z zasobów i podnosząca bardzo emocjonalność i wtedy dostępu do zasobów tych radzenia sobie z tym kryzysem po prostu możemy nie mieć. Podam taki przykład, który zwykle jest bardzo obrazowy, na przykład złamanie ręki. I dla jednej osoby złamanie ręki nie jest niczym złym, jest po prostu jakąś przygodą, doświadczeniem, zatrzymaniem. Natomiast dla drugiej osoby może być to tragedia, ponieważ ta osoba tą ręką wykonuje swoją pracę i uniemożliwia jej to dalsze funkcjonowanie, czy opiekowanie się na przykład dziećmi, czy osobami, z którymi ona pracuje, na przykład chorymi. Drugim takim przykładem może być na przykład topienie się. Te oba przykłady, zarówno złamanie ręki, jak i sprawy wodne są mi bardzo bliskie, dlatego mogę mówić, bo sama w tym uczestniczyłam i uczestniczę na co dzień. I na przykład w czasie topienia się jedne osoby po prostu potrafią pływać, a inne nie. I jedne osoby dadzą sobie radę z szybkim nurtem, a inne nie. I teraz, jeżeli mamy mówić o tym, co dzieje się w takiej osobie, czy tej, która jest przygotowana na sytuację trudną, czy kryzysową, czy w tej, która nie jest przygotowana, bo po prostu nie ma kondycji, nie ma świadomości, o tym będę mówić w następnych filmikach, już bardziej szczegółowo i konkretnie. Natomiast dzisiaj chciałabym wrócić do tego pytania, ile trwa kryzys? I w związku z tym mogę powiedzieć i konkretnie, i niekonkretnie jednocześnie, to zależy. To zależy, czy jesteśmy w tym sami, czy potrzebujemy być sami, czy z kimś. To zależy od tego, czy mamy się do kogo zwrócić, czy to może być przyjaciel, czy to może być profesjonalista. I wcale nie znaczy to, że z tego kryzysu wtedy możemy wyjść. Czyli sam kryzys może trwać krótko. Zwykle jest około kilku tygodni. Natomiast wyjście z tego kryzysu może trwać bardzo, bardzo długo, a szczególnie w sytuacjach takich, o których teraz powiem, mianowicie gdy nie wiemy nic ani o sobie, ani o sytuacji, w której po prostu jesteśmy. I dzisiejsze pytanie dla siebie, dla kogoś jest takie: gdzie ja teraz jestem? W jakiej sytuacji jestem? To jest takie dziwne może pytanie, natomiast to jest pytanie bardzo uwalniające, mianowicie zobaczenie, poczucie, emocjonalnie wyrażenie lub nie tej sytuacji, którą po prostu widzimy swoimi oczami, czy w wielkiej emocjonalności, czy w mniejszej emocjonalności. Jak mogę nazwać tą sytuację, gdzie ja po prostu jestem? I z tym pytaniem Was zostawiam, zapraszając do poprzednich filmików, a szczególnie do ostatniego, w którym mówiłam o tym, że można zadać sobie pytanie, czy zwróciłem się do profesjonalisty. Dziękuję.